Επόμενο σταθμός, Marusi. Next station, Marusi. Wyszliśmy właśnie z metra. Tam dalej idziemy prosto. A dobra, sorry. Na którym nas tutaj oskamowali. Ponieważ myśleliśmy, że mamy zniżkę studencką, czy jakąś tam, nie wiem, młodzieżową, czy coś tam. Ale to się okazuje, że nie. Bo trzeba mieć jakąś kartę ateńską. Więc to jest generalnie oburzające. Bardzo. I dwulicowe. No więc generalnie jest dzień jak co dzień. Idziemy sobie pod górę. Tam są moi towarzysze podróży. Bardzo zmęczeni. Ja nie, ja oczywiście się dobrze trzymam. Ale natrafiliśmy na coś niespotykanego. A mianowicie śnieg. I więcej śniegu. Co jest no dosyć dziwne jak na Grecję. O! Chowaj kamerę. Dobrze. A myślę, co to jest za parkowanie? Ulica, nie? I człowiek się na środku drogi zaparkował. Jesteśmy już kapkę dalej, zostało nam jakieś 1,5 godziny chodu i idziemy na te tam góry. No nie ma tak jak korki. Uwaga, zostawiliśmy ślad tutaj. Nasze inicjały. Piękne kiwi. Rok. I generalnie bardzo pozytywnie. Nagrywasz te tortury? Nagrywam te tortury. A bardziej jeszcze koniec. Szczyty do... Można tam jeszcze wejść, ale tam już nie chcemy. Nie trzeba. Jest dobrze tu. Jest ładnie. Przemyślenia poproszę. Czuję półdubków. I ud. I... Nie, kolana akurat czuję. Ale poza tym bardzo pozytywnie. Ładne widoki. No. Cieplej niż na dole. No właśnie, cieplej niż w mieście jest. To jest no ciekawe. Witam wszystkich zebranych. Jesteśmy na szczycie. Za mną są widoczne Ateny. Mamy tutaj takie 3 szczyty. Tu jest taki jeden. Tu za nami jest taki drugi. I tam jeszcze jest taki trzeci. Ten trzeci jest najwyższy. I jakby na tych trzech, w dolinie tych 3 szczytów znajdują się właśnie Ateny. Ateny są generalnie przepotężne. W całej metropolii mieszka prawie 4 miliony ludzi, co jest 1/3 populacji Grecji. Najcieplejsze z większych miast kontynentalnej Europy. Średnia roczna temperatura to jakieś 20 stopni. Także całkiem znośnie. No. W ogóle ciekawostka, że no tak się według legendy, no to że nazwa się bierze od Ateny, ale no tak niby nie jest w teorii, raczej tak nie jest, uważa się, że tak raczej nie jest, że raczej Atena wzięła swoją nazwę od tego miasta, bo po grecku tam była końcówka ene, a końcówka ene raczej jest związana z miejscami, aniżeli z osobami. Także ciekawie. Generalnie idziemy taką super trasą, gdzie mamy super buty mega przystosowane do niej. Zdecydowanie. Asia też umiera. Kuba ma troszkę lepsze buty, bo na przykład nie ma płaskiej podeszwy. No ja nagram jestem tyły. A nie to co niektórzy, jak my. No nie jest prosto. Moi drodzy, ale taki śnieg w butach to nie jest taka najgorsza rzecz, bo wiecie, szliśmy jakieś 2 godziny pod górę. W pewnym momencie nogi były odczuwalne. Więc teraz, kiedy mamy śnieg, to działa jako patrunek. Nie widać tego. No Dave, co sądzisz na ten temat? No. A jaki temat? No więc dotarliśmy do takiego tutaj małego kościółka, kapliczki. Ciężko powiedzieć. Ale no fajnie to tutaj wygląda generalnie. No generalnie jesteśmy tragicznie przygotowani na to. Właściwie to nie jesteśmy przygotowani na to. Zwłaszcza, że pełno śniegu jest.
Oj. No. O Jezu! No, to fajnie. A nie, no tam dalej już jest tak płycej, nie? Płycej. Dobra, o Jezus Maria, jakie to głębokie. Czajcie to. Czajcie tą sytuację, noga mi znikała. Troszkę się rozpędziłem za bardzo. Się zbiegłem z tej góry i się wywaliłem. Jestem cały ze śniegu. No tragedia w skrócie. Mam wodę w butach. Oni jeszcze idą. Przyszliśmy stamtąd i dotarliśmy, kurde, w całkiem fajne miejsce, że taki fajny widoczek jest. Dotarliśmy do tej jaskini prawie, no ale są ludzie, którzy w ogóle nie szanują innych. No i wzięli się przy samym wjeździe autem rozstawili jak idioci. Ale jakby z tym nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest. Tutaj taka górka, ściana, po której można się wspinać. Tam jaskinia, zaraz tam podejdziemy. Jesteśmy obecnie w jaskini Davelis. Za mną znajduje się taki bardzo ciekawy kościółek, który jest bardzo ciekawy z tego faktu, że jedna jego część jest poświęcona jednemu świętemu, który już nie pamiętam jak się nazywa, a druga część jest poświęcona świętemu Mikołajowi z Miry, czyli temu znanemu 6 grudnia. No generalnie ta jaskinia odkryta została około V wieku przed naszą erą i te okolice były wykorzystywane jako kamieniołom, z którego wydobywany marmur do budowy Akropolu. Także ciekawie. No, możesz tam pokazać jaskinię. No. No i teraz będziemy już schodzić z tej nieszczęsnej góry, na której przemoczyliśmy sobie wszystko. Straciliśmy godność i szacunek wzajemny, bo pewnie ludzie rzucali w pewnych ludzi śnieżkami śniegu. Większość nie trafiała i tak. Tak wygląda ten kościół w środku. Ktoś tu psa wpuścił z jakiegoś powodu. No, widać tutaj dużo bodajże ikon. Jest jeden ołtarzyk. Ikony fajne. Jak przyjdziemy sobie na bok, jest trochę więcej ikon tak ustawionych. Tutaj też. I tu jest drugi ołtarzyk. No i tutaj też jakieś ikony. No generalnie bardzo fajnie. Ale superanckie są te formacje krasowe. Przeepickie. Tam jest dziura, z której śmierdzi, więc lepiej tam nie wchodzić. Jezus Maria. Zobaczymy, czy przeżyjemy. Kuba, że czego wyhamuj nas, dobra? No, patrzymy jak schodzą. Zaraz się wywalą. Ja pewnie zaraz też, także. I tu są piękne widoczki. Także z jednej strony, z drugiej strony w sumie też. Wiadomo. Jest tylko jedna rzecz. Ta trasa wygląda dosłownie jak wielka toaleta dla koni po rozwolnieniu. Naprawdę. Witam serdecznie. Dzisiaj tylko ja jestem. No i towarzysze, no nie, jednak są. Witam serdecznie. Tak właśnie. Czego tak robimy? Oni są niemili, nie zasługują na nasze bieganie. Znaczy, no teraz szliśmy środkiem ulicy, a gościa nas przepuścił, więc Nie miał wyboru, bo nie mogł nas rozjechać. To jest takie Audi, tylko takie inne. To jest Sraudi, bo serduszko, serce i Audi połączone to jest Sraudi. Musimy powiedzieć dwulicową babkę, bo tak, było zielone i jakaś babeczka w aucie wjechała nam na pasy
po prostu na połowę pasów, kiedy my mieliśmy zielone i jeszcze takim ruchem po prostu ostentacyjnym, takim, no idź plepsie, idź, przepuszczę was, przepuszczę. No niech stracę. Czyś byłeś oburzony? Gdzie ty jesteś? Tak. Gdzie ty jesteś? No i generalnie wszyscy byli oburzeni, bo to była sytuacja bardzo nieprzyjemna. Witam. Witamy również. Jesteśmy w Agorze. Antycznej Agorze, greckiej obecnie. I zmierzamy właśnie do świątyni Hefajstosa. Hefajsteusza, nie wiem jak to jest po polsku. Ale tam właśnie zmierzamy. I generalnie to są takie, cała ta agora i tam widać na górze Akropol. To jest Hefajstosa, świątynia poświęcona również Atenie, jedna z najlepiej zachowanych. A za nami jest cała tutaj ta grecka agora, czyli takie miejsce, gdzie ludzie się spotykali i różne takie rzeczy robili, jakieś zawody sportowe, targi i tego typu rzeczy, taki rynek. Zademonstrujcie, jak ludzie zachowywali się na rynku. No, prawdziwi Grecy. Tutaj widzimy taką koryncką górną część kolumny, w stylu tym korynckim takim jakimś. Mamy tutaj stołę, czyli takie zadaszone kolumnady, które miały chronić ludzi po prostu przed słońcem albo deszczem. A tutaj mamy kościół świętych apostołów. Jestem załamana. Chciałam loda z watą cukrową, Powiedzcie to a dostałam takie coś, więc się załamałam, to kupiłam sobie drugiego loda. I mam dwa. Zjedliśmy lody, żeby się ogrzać, także teraz weszliśmy do biblioteki Hadriana. To dosłownie nie powinno być płatne. Jedyne co można obejrzeć to te kolumny. Reszta to są sterty kamieni. Właśnie, w sensie, no jest to stare, widać, że jest to stare, ale nie jest jakieś powalające. Dużo ciekawszy był ten Hefajstosa, ta świątynia. No, nie no, tragedia. A tutaj, no w sensie no spoko. Nie no, spoko, ale tragedia, że to jest takie drogie w sensie. No tak, że normalnie trzeba za to płacić 10 euro. No my oczywiście jako mieszkańcy Unii Europejskiej poniżej 25 roku życia mamy za darmo. Także jak ktoś ma mniej niż 25 lat, jest z Unii Europejskiej i jest w okolicy, no to czemu nie? Słuchajcie, tragedia. Te lody, co ja jadłam na poprzednim nagraniu, to jest jakiś scam. Nie dość, że są takie same jak u nas nad Bałtyckim Morzem, więc no niestety nie o to chodziło. To miało być z watą cukrową, więc to jest w ogóle tragedia. To jeszcze ten drugi lód, co był niby taki, wygląda jakby był zrobiony z prawdziwych owoców, który niby miał być jakiś taki mango, malina, coś takiego. Był jakiś taki dziwny, klejący, jakby w ogóle to był sztuczny lód. To było straszne. No i teraz idziemy i marzniemy trochę na tym pięknym placu obsypanym kamieniami. Teraz jesteśmy w Forum Romanum, czyli takiej rzymskiej wersji Agory. No, jak widać tu jest dużo puściej, a to dlatego, że w ogóle powstało to, bo w greckiej Agorze już było za dużo posągów, no i stwierdzili Rzymianie, że no nie spełnia swojej funkcji takiego głównego placu, na którym ludzie mogliby się ze sobą tradować i tak dalej. Także stworzyli drugą Agorę. Tutaj widzimy wieżę. Jest to wieża wiatrów, co jest uznawane za najstarszą w ogóle stację meteorologiczną, bo to też jest zegar generalnie. A i tam na górze powinien być, ale nie wiem co się z nim stało, wydawało mi się, że był taki posążek, który wskazywał kierunek wiatru. No i oprócz tego właśnie był, na każdej ścianie jest zegar słoneczny i w środku jest jeszcze zegar wodny. Także bardzo ciekawie. Takie coś powinno być, taka figurka na górze, ale jej nie ma, znikła. No, generalnie budynek bardzo fajny, ale
chyba go odnawiają, wszystko odnawiają, ale chyba tak trochę bardziej, więc nie da się, no nie jest to tak jak powinien być. Tu w środku chyba nic nie zobaczymy za bardzo. No. Ale generalnie, no to II wiek przed naszą erą, niż robili tutaj jakieś pomiary i próbowali pogodę przewidywać, także generalnie spoko. Grecja na każdym filmiku już odbiła się tutaj, że chce nas albo przejechać w formie auta, które nie chce nas przepuścić na pasach, albo oszukać na biletach do metra, albo lodach, albo generalnie na czymś, jakimś produkcie, który sprzedają nam. Teraz wydarzyła się nowa rzecz. Nowa atrakcja, bo prawie zostaliśmy zamknięci na Forum Romanum. Co? No tego jeszcze nie było generalnie w naszym programie. Także no ja jestem generalnie zadowolona, bo jakieś urozmaicenie. Co powiesz, Kuba? Czy nie sądzisz, że to jest... Super, no coś nowego. Tak. Tego jeszcze nie było. Dokładnie. Znajdujemy się właśnie pod katedrą. Chyba to jest główna katedra, tak mi się wydaje. Tutaj właśnie w Atenach. Coś, no nie wiem, nie wygląda aż tak jakoś super wystawnie, ale wydaje mi się, że to może być to. Obok mamy taki mały kościółek Panagia Georgepikos, jakoś tak. Nie mam pojęcia, jak to wymówić. Który jest w takim stylu bizantyjskim. No i tak fajnie, bo tuż obok. Po angielsku nazywany jest Little Metropolis. Wow, ślisko. I on, nie wiadomo za bardzo kiedy został zbudowany. Podaje się, że mógł być zbudowany między IX a XIII wiekiem. Ale równie dobrze mógł być zbudowany już za czasów Osmanów, kiedy ówczesną katedrę zamienili na meczet. No, ale taki malutki, fajny w środku. Potęga! Siła, masa, moc, kiełbasa! Dobrze, oni zwariowali, a my widzimy tutaj Kapnikare, bodajże, tak jakoś się to powinno nazywać. Czyli bardzo podobny kościółek, w podobnym stylu, zbudowany gdzieś w połowie XI wieku, w takim właśnie bizantyjskim stylu. Jest to jeden z takich najlepszych i najlepiej zachowanych przykładów. No i wcześniej tutaj była prawdopodobnie świątynia Ateny. Stoiliśmy pod akademią, ma bardzo tutaj fajny dach, takie płaskorzeźby różne. Nie wiem w sumie, czy to płaskorzeźby, bo to wszystko takie jest wystające. Ale no, kurde, złote, a skromne. Grecja wykończyła mnie psychicznie. Dzisiaj skaczę. Mamy jedzenie, tradycyjny grecki fast food, gyros. Też gyros, tylko że w bułce. Też I tortilla, ale... Tak, też gyros, ale w tortilli. Także... Dobrze. Jesteśmy na skweru Monad-Siraki. Skwerze, kurwa, Monad-Siraki. Całkiem spoko wygląda. W tle widać Akropol. No, przyjemnie generalnie. Prawda, aż się nie podoba, nie wiadomo czemu. Ale Kuba chyba też uważa, że jest git. Także... To jest jakiś skam w ogóle, ja pitole. Oni chcą mnie zabrać, żeby jakichś ludzi fotografować. Przecież to jest RODO. Chłopacy wybrali trasę. Idziemy robić Be-Fake Be-Reala. I kurna, idziemy koło jakiejś ściany. W ogóle co to jest? Oh Jesus.